Dzień dobry. W ostatnim już odcinku z Rhodos zapraszam do oglądania i na początku pragnę Wam podziękować, że byliście w całej tej serii i już Was zapraszam do kolejnej wyprawy. No to na ten odcinek już czas. Moi drodzy, w tymże hotelu Lardos Bay spędziłem 3 noce. Pierwsze 2, bo było ok. I moi drodzy, 26 euro ze śniadaniem. Później żeśmy zmienili nocleg na... Zresztą w poprzednich materiałach zobaczcie jaki. Słabe to było, drogie to było. No i kolejną dobę szukaliśmy i poniżej 50 euro bez śniadania nie ma nawet co szukać. Ja nie mówię o hostelach, ja mówię o hotelach. No więc powróciliśmy tu, bo przy takiej cenie najlepsza miejscówka w tym sezonie, w tym okresie, jakim ja tutaj byłem. Byłem już na lotnisku, ponieważ musiałem odwieźć osobę, która współdzieliła koszty samochodu. Miała lot teraz taki dopołudniowy. A teraz już jestem na takiej szerokiej plaży. I zobaczcie jak długiej. O, jak daleko ona się ciągnie. No ale niestety taki drobny kamyczek, nie piasek. Niestety, słuchajcie, nogi nie będą od piasku takie. Wiecie jak to się wyjdzie z wody ulepione od piasku. Niestety jednak już Wam taką szybką informację. Zobaczcie, strome zejście do morza. Tu z dzieciakami niekoniecznie. Mocno idzie w dół zaraz od samego brzegu. Wjeżdżając tutaj na tą plażę, zauważyłem kilka kamperów. I to kampery, które raczej tutaj były na noc, ponieważ były powywieszane ręczniki. No teraz już tego nie ma. Jest kilkanaście minut później na takim parkingu. Kampery na tablicach ze Szwajcarii. No i na tablicach niemieckich. W sezonie, no słuchajcie, tu się zmieści trochę tych samochodów. Niemniej jednak teraz no jest garstka, ile tu raptem, może z 10 tych aut, ale też jest wcześnie rano. Najczęściej turyści jeszcze, wiecie, na śniadaniach są w hotelach. Zjedzą śniadania i dopiero gdzieś się tam wybierają albo na swoją plażę, albo gdzieś wynajmują auto, no i buszują po tych plażach. Ponieważ bez samochodu tutaj na te plaże ciężko. Coś trzeba wynająć, no chyba że skuter, quada, takie też są możliwości. Zobaczcie co mi ptaki narobiły pod hotelem. Jakoś słyszałem, że tam ćwiergolą. No ale człowiek po południu jest jakiś zmęczony, nie skojarzył, że może być jedna wielka kupa.
na drugi dzień na aucie. Zobaczę, może jak coś po drodze będzie jakaś ta myjka, choć tu wszystkie są te szczotkowe takie, co się kręcą, te nie samoobsługowe, nie, to nie jest samoobsługowe. No, w każdym razie na myjkę pojadę. Bliżej tych skałek, te parasole i leżaki, które tam za mną widzicie. Być może to jest taki sektor, część plaży dla nudystów. Jeżeli macie jakieś informacje, to mi napiszcie, czy faktycznie tak jest. Bo z drugiej strony też tu widzę dzieci. No ale może turyści też nie wiedzą, że tak jest. Macie informacje? Bardzo proszę, napiszcie. A tu wchodzimy do jakiejś jaskini. Dość duże to. Słyszycie? O. To jest jaskinia, gołębnik. No, gołąbki sobie tutaj mieszkają i gruchają. No, ale tutaj widoczek z tej jaskini. No to może trochę cen. W takiej restauracji, gdzie powróciłem, jest tutaj fantastyczny widok. O taki. No to mieliście okazję już widzieć jedzenie. Teraz troszkę picia. Kawa, frappé, trójka, cappuccino 3,70, kafe latte 4,50, herbatka 3, jakieś tam cola, fanta, w trójce to jest, się mieści 3 euro, jakieś smoothie 6, no i jeszcze jakieś alkohole, ale to już niekoniecznie. Dobra, no to coś muszę wybrać do jedzenia. Trzeba się posilić, ponieważ no niestety już mamy lot za niedługo. Zamówiłem sobie rybę, filet, okoń morski. Chcecie zobaczyć, co przyszło? Jesteście gotowi na to? No to bardzo proszę, życzcie mi smacznego, a ja wam już życzę. Jeszcze soczek, a widoczek? Bardzo proszę. No i co, obiadzik zjedzony, rybka, pycha. I tak już wypatruję samolotu. Bo trzeba jechać, zdać samochód. No i udać się na ten samolot. Odczuwalna 3 stopnie w kraju, w Polsce. Nie zachęca mnie do powrotu. No co zrobić? Ale moi drodzy, żeby na koniec nie było jakiegoś takiego marudzenia, nie chcę jechać do domu, no to siedź tam. No to po prostu siedź w tej Grecji. No właśnie, że nie. Ja pojadę do domu, trochę, wiecie, znowu trzeba pewnych rzeczy nadgonić, odrobić, zapracować na kolejną podróż. No i
Mam nadzieję, że się wszystko powiedzie. Czy zapowiedzieć, gdzie polecę? Nie zapowiem, bo ja jeszcze sam nie wiem. Ale jeżeli polecę, to będzie na pewno w ciepłe miejsce. Szybkie przebieranko się. Pakowanie. No bo jakoś trzeba, wiecie, z tym podręcznym bagażem wsiąść do tego samolotu. No i przygotować się do tej temperatury. Ale coś to, panie Mietku, tak jakoś... O, tak jest lepiej. No. A jeszcze wam troszkę tego błękitnego nieba podsyłam. I ciepłego. No. Coś mi gdzieś tu przysłanie, jakieś coś tak nie bardzo. Coś nie bardzo. Dobra, pakujemy się i jedziemy na lotnisko. Okay, that's it? Yes. Thank you very much. Bye bye. See you, bye. Słuchajcie, jesteśmy po zdaniu auta. No trochę jest uświnione, nie? Pytam pani, czy to nie jest wielki problem. A ona mówi, że jest wszystko ok. Gitara. Także zdałem. Rodos Car Rent. Czy nie będzie jakiejś niespodzianki na karcie później? Mam nadzieję, że nie. A gdyby była, to na pewno wam gdzieś tam na social mediach również o takiej sytuacji powiem. Także wszystko odbyło się. Gitarówka. Oj pani, żeby mnie nie przejechała. Jedź pani, jedź. Proszę, proszę. Jo, no i ładnie. Taką jeszcze rozkminkę i podsumowanie Rodos. W zasadzie za wyjątkiem jednego obiektu, jednego hotelu nie spotkałem się z jakąś taką, wiecie, nieuprzejmością, niechęcią, no bo znowu turyści. Wszyscy uśmiechnięci, bardzo dziękują za skorzystanie z ich usług, za napiwki, z taką serdecznością. To nie wiem, czy to mają wyuczone. Myślę, że nie. Że to jest po prostu, oni z tego żyją. No, Rodos żyje z turystów, zwłaszcza, że wiecie, jak w tym roku było, że było kiepsko. Oni musieli nadrabiać te wszystkie straty. No, takie spostrzeżenia. Zobaczcie, jaką mają fajną butelkę. Tematycznie dla barmanów. Temat. Limited Edition. Fajna. A napiszcie mi, czy też takie butelki z 7 są. Czy to jest nowa szata graficzna, czy jakby to jest tylko tutaj na Grecję produkowane w takiej etykiecie. W taki piękny sposób, takim zachodem słońca żegna się ze mną i z wami Grecja, Rodos i cała ich gościnność, uprzejmość. Siadam do samolotu. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. You're my teacher, it's a fact now. I get to breathe it out. Cramping heart, angry mouth. I must navigate by now. You know